Protesty na ulicach stolicy Sri Lanki, Colombo, rozpoczęte jeszcze w kwietniu tego roku, osiągnęły swój widowiskowy punkt kulminacyjny 9 lipca. Wtedy do europejskich mediów zaczęły docierać znane już obrazki demonstrantów szturmujących bramę prezydenckiej rezydencji, odpoczywających w apartamencie głowy państwa czy pływających w pałacowym basenie. W jaki sposób doszło do tej sytuacji? Dlaczego społeczeństwo Sri Lanki wyszło na ulice w tak ogromnych liczbach? Na te i inne pytania odpowiemy w nowym materiale z cyklu Porozmawiajmy o Pacyfiku. Kryzys, z którym zmaga się obecnie Sri Lanka, zaczął być odczuwalny już w kwietniu tego roku, kiedy w wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej państwa codziennością Lankijczyków stały się przerwy w dostawach energii oraz braki leków i podstawowych produktów spożywczych. Dodatkowo w kraju pojawiła się potężna dwucyfrowa inflacja wynosząca wówczas około 30%. Sprawiła ona, że ceny wielu podstawowych dóbr konsumpcyjnych i tak ciężko dostępnych zaczęły pustoszyć portfele Lankijczyków, a ich oszczędności drastycznie straciły na wartości. Objawem rodzącego się kryzysu stały się również braki na stacjach paliw w całym kraju, które doprowadziły do wydania przez rząd w czerwcu urzędowego zakazu sprzedaży paliw właścicielom pojazdów niezaliczonych do kategorii kluczowych lub niezbędnych do funkcjonowania państwa. Władze zdecydowały się również zamknąć szkoły oraz zwróciły się do mieszkańców, by podjęli się pracy zdalnej w domu. Tragiczna sytuacja gospodarcza i brak perspektywy zażegnania kryzysu w najbliższej przyszłości spowodowały masowe protesty w stolicy kraju, Colombo, które później rozlały się na całą wyspę. Demonstranci winę za kryzys obarczają władze kraju na czele z prezydentem Gotabają Rajapaksą, który po udanym szturmie protestujących na swoją stołeczną rezydencję 13 lipca opuścił na pokładzie wojskowego samolotu kraj i udał się na Malediwy, a następnie do Singapuru. Tam w obecności lankijskiego przedstawiciela dyplomatycznego podpisał rezygnację z urzędu. Jego obowiązki do czasu wyboru przez parlament następcy przejął premier kraju Ranil Wickremesinghe, który na stanowisku szefa rządu zastąpi w maju brata ustępującego prezydenta Mahindę Rajapaksę. 20 lipca Ranil Wickremesinghe został wybrany przez parlament na nowego prezydenta. W wyniku protestów ministerialne stanowisko straciło jeszcze dwóch innych członków rodziny byłej głowy państwa, rządzącej Sri Lanką od zakończenia wojny domowej w 2009 roku. Nie jest jednak pewne, czy odejście od władzy klanu Rajapaksów rzeczywiście przyniesie zmiany w kraju. Oskarżenia o nepotyzm nie są bowiem jedynymi kierowanymi pod adresem byłego prezydenta. Protestujący zarzucają przywódcy nieudolność i prowadzenie nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej, która doprowadziła nie tylko do kryzysu walutowego, ale również do rekordowej inflacji, która w czerwcu wyniosła 54%. Oznacza to, że od początku roku ceny produktów konsumpcyjnych wzrosły średnio o ponad połowę. Władze kraju bronią się, wskazując na wirusa COVID-19 jako głównego sprawcę zamieszania. Ich zdaniem przyczyn kryzysu należy szukać m.in. w zamrożeniu ruchu turystycznego, który co roku przynosił Sri Lance korzyści ekonomiczne i zaopatrywał ją w waluty zagraniczne, za które później kupowano wiele importowanych dóbr, w tym paliwa kopalne czy żywność. Ta wersja nie przekonuje jednak wszystkich protestujących. Rządzącym zarzuca się m.in. utrzymywanie deficytu w handlu zagranicznym na poziomie około 3 miliardów dolarów, który właśnie w połączeniu z kryzysem w sektorze turystycznym miał spowodować stopienie rezerw walutowych kraju z 7,6 miliardów dolarów w 2019 roku do około 250 milionów obecnie, czyli o niemal 97%. Kraj uzależniony od zagranicznych dostaw wielu niezbędnych dóbr i surowców odczuje brak dewiz, tym boleśniej, że niewypłacenie po raz pierwszy w historii w maju tego roku odsetek od zagranicznych pożyczek może poważnie naruszyć wiarygodność Sri Lanki jako dłużnika. W przyszłości może spowodować to liczne problemy w pozyskaniu zagranicznego finansowania długu, który już dzisiaj wynosi ponad 50 miliardów dolarów,
czyli około 60% PKB. Czy nowo formującemu się rządowi uda się przełamać złą passę i wyprowadzić Sri Lankę na prostą? Wszystko zależeć będzie od decyzji, jakie zostaną podjęte w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękujemy za uwagę. Raport został przygotowany przez Koło Państw Obszaru Pacyficznego. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz obserwowania naszego koła w innych mediach społecznościowych. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten i inne ciekawe tematy związane z regionem Indo-Pacyfiku.